Witajcie kochani, to ja, Karol Kus, masz to w lesie. Jestem gotowy na nowe wyzwania, a dzisiejszym wyzwaniem to są Gąski 3. Sport, muzyka oraz gry. Oczywiście to żart, była kiedyś taka piosenka, że były sobie Gąski 3, Gąski 3, Gąski 3, sport, muzyka oraz gry to my. A największa z nich to ja, która twierdzić tutaj śmie, że myślenie, moi drodzy, to na czym stoi cały świat. Pierwsze co, za chwilę Wam opowiem o marynacie, ale żeby nie tracić czasu, musimy szybko pozamykać gąską pory. Po to mamy grydykę, żeby za nią wytargać na owe gąski. I jeszcze cała macerata. To jest podstawa, to jest coś, od czego trzeba zacząć. I teraz co jest ważne? Jak marynowałem te gęsi? Bardzo prosto. Otóż specjalna dawka przypraw z berberysem i kurkumą w tle, ale jeszcze oprócz tego jest ziarno kolendry, jest czomber górski, jest dziki kminek i oczywiście rozmaryn. To na tyle, żeby szybko pozamykać gęsią pory. I zobaczycie, jaki piękny kolorek nam się za chwilę pojawi. No i powiecie, a na co mi ta dzika gęś? Co to takie suche mięso? Nie wiadomo, co z tego zrobić, tylko pierś zostawić, resztę wyrzucić. Nic bardziej mylnego. Przestańcie się szarogęsić, ponieważ dzisiaj pokażę, że robimy wszystko z tej gęsi. Czyli każda cząstka zostanie zjedzona, każda cząstka jest po coś. Nawet grydyka, którą może potem sobie ładnie poskubać, jest nam w tej chwili potrzebna do tego, żeby ruszać tą gęsią. Żeby można ją przekładać, żeby można ją kąpać pięknie. I ona już zaczyna się kąpać. Co z niej będzie? Wszystko. Doskonałe udka, które zjemy sobie od tak. Do tego szarpane piersi, które wykorzystamy albo do zapiekanek, albo do pasty z majonezem, z musztardką, z gorczycą. No coś wspaniałego po prostu. Każda część jest do czegoś wykorzystywana, a poza tym bardzo lubię skrzydełka sobie tak wycyckać wręcz. I to będzie pyszne. Najważniejsze jest to, żeby w tej chwili, i zobaczycie, to będzie cały czas domino. Dzisiaj gra w domino. Czyli zaczynamy od cebuli. Szybciutko ją pokroję w piórka i to wędruje do naszej kąpielówki. A potem bardzo dużo pomidorów i bardzo dużo ziół. Zwróćcie uwagę, mamy czosnek niedźwiedzi, mamy kolendrę, mamy tutaj miętę, mamy pietruszkę, mamy szczypior, mamy no wszystko praktycznie, co potrzebujemy. Koperek nawet jest, matko słodka, żyć nie umierać. Gęś i gęsina uwielbia zioła, zarówno te sypkie, jak i te świeże. Te zioła świeże pójdą na sam koniec. Ostatnie takie 15 minut duszenia, wtedy pójdą tamte zioła i one natychmiast, ponieważ będzie to już wykąpane pięknie, przejdą aromatem, całe nasze mięsko zostanie pięknie zamarynowane. No ale w tej chwili cebula i czosnek jako primo i jedna papryka, żeby zaromatyzować pierwsze duszenie. Potem to zalejemy i powolutku będziemy czekali, co się tam dzieje. Zobaczcie, jaka to prosta receptura. Wystarczy mieć tylko dobre urządzenie, a takim dobrym urządzeniem jest co? Kazan. A, jeszcze jedna cebula została. Szkoda, żeby się zmarnowała. Więc szybciutko. Hyc, 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 hyc. Nie lubię robić w rękawiczkach, ale ponieważ cały czas muszę się tam taplać, to pozwólcie, że będę je nosił. Ale generalnie rękawiczki są bebe. No i ciach. Ładnie wyduszamy i powolutku wrzucamy naszą cebulkę. 5 cebulek na 3 gęsidła akurat. Cebulka już jest, już pięknie się krystalizuje, a my w tej chwili co? Czosnek
i nie obieramy. To jest świeży czosnek. Nie obieramy, tylko wsadzamy go w środek. On będzie nam teraz pięknie aromatyzował wszystko to, co jest tym tłuszczykiem, takim tłuszczykiem idealnym. Czekamy, patrzymy na cebulkę. O, z tej strony ona już jest idealna, więc to jest czas, żeby po prostu podlać naszą gąskę. Ale zanim podleję, jeszcze jedna rzecz, która jest nam bardzo potrzebna, a mianowicie szczypior. Jest to pierwsze zioło, które pójdzie w tej chwili, a nie na sam koniec. Szczypior jest nam potrzebny do tego, żeby ta gąska nam tym szczypiorkiem tak pięknie przeszła. Cebulka, czosneczek, szczypiorek. Pięknie była zamarynowana. Najlepiej zamarynować ją dzień wcześniej. I taką zamarynowaną dzień wcześniej gąskę, o, to nam wystarczy do tego, żeby nam pięknie, pięknie, pięknie przeszła. Nie wyobrażacie sobie, po prostu nie wyobrażacie sobie, co tu się dzieje. Pokochalibyście taką właśnie dziką gąskę, gdybyście mogli tylko powąchać w tej chwili. Tylko powąchać ten aromat, który się stamtąd wydobywa. A, zapomniałem, już chciałem dolewać wodę, a pomidory? No przecież muszą być pomidorki. O, na takie części. Zresztą to jest nieistotne, w tak wielkim garze to wszystko i tak będzie szybciutko nam się, kochani, redukowało, więc na 6 cząstek małe pomidorki. Kupujcie do tego te najtańsze pomidory. A dlaczego? A dlatego, że nie ma sensu kupować drogich pomidorów, tych takich pięknie wielko wyglądających, bo te wcale nie są smaczne. Okazuje się, że te najtańsze, o właśnie takie, które wyglądają byle jak, tak naprawdę są najbardziej smaczne i najbardziej soczyste. Oczywiście nie czas jeszcze u nas na pomidora, więc tutaj nie będę się silił na to, żeby powiedzieć, ole, to pomidorki są genialne. Ale świeże pomidory do tego są o wiele lepsze niż passata. Passata zacznie Wam już bulgotać, to już jest wszystko wygotowane. A teraz, kiedy nie chcemy, żeby nam się spaliła cebula, to dodajemy wtedy świeżych pomidorów. I to jest bardzo istotne, dlatego świeże pomidory, a nie passata. Ostatni pomidorek, kochani, i chyc do garnuszka, tak żeby nam się nie spaliła cebula i nam się nie spali. Pięknie dookoła. Za chwilę będziemy mogli sobie to nawet zamieszać, ale najpierw niech się nam ładnie podsmaży. I w tej chwili otworzę na dole cybuch, bo robimy to cały czas na żywym ogniu. Otworzę cybuch, żeby jak najszybciej te pomidorki oddały swój sok. One oddadzą swój sok i wtedy możemy zalewać. Zwróćcie uwagę, do tej pory nie było solone. Tak samo, jeżeli przygotowujemy, marynujemy tę gęś, która ma naprawdę chude mięso. Nie solimy, nie możemy jej jeszcze wysuszyć. Mamy ją właśnie dodać jej w oliwie z oliwek albo w oleju, masę ziół i tylko tym macerujemy. Bardzo ważne, żeby 3 przyprawy główne się znalazły w maceracie. Berberys, kurkuma, kolendra. BKK. Siostry i bracia umiłowani w dobrym gotowaniu. Co tam jakiś street food japoński? Nie. Las food od Karola z dziką gęsią. Mówiłem Wam, nic nam się nie przypaliło. Teraz możemy sobie przewracać. Już tutaj pięknie jest zarumieniona gąska. O, właśnie o ten efekt nam chodziło. Zobaczcie, kochani. Pięknie pomidorki już nam się wyzuły. I teraz będziemy powoli jeszcze dusili, bo najpierw musimy sprawdzić, ile soku otrzymaliśmy z pomidorów, z cebuli, która jak widzicie nie przepaliła nam się, tylko jest tutaj pięknie, o, dryfuje sobie. Tak, żeby potem na wolnym ogniu dusić,
to najpierw musimy zobaczyć, ile tej melaski takiej pięknej mamy już do dyspozycji. Żeby nie przedobrzyć, jak za dużo zalejecie wodą, to niestety zaczniecie robić rosół, a to nie chodzi o rosół, tylko o porządną, duszoną, dziką gąskę. Dopiero jak zaleję, dopiero posolę. Taka zasada. Potem dodamy część ziół, a część ziół będzie do posypania gąski na sam koniec. Więc wytapiamy soki z pomidorów. Czas na selekcję świeżych ziół w tej całej recepturze, którą dzisiaj robimy. Do garnka, i na to podzielimy to na dwie grupy. Do garnka idzie czosnek niedźwiedzi, dziko rosnący. Do tego 2 gałązki rozmarynu, który w lesie rośnie, i 3 gałęzie mięty. Poszatkuję i za chwilę powędruje to do naszego garnuszka. Te aromaty, jak przejdą razem z tym, co już jest w garnku, wierzcie mi, kubki smakowe zwariują. A na posypkę, na sam koniec, będzie czas na pietruszkę, koper i kolendrę. Ale się gąski cieszą, ale się gąski cieszą. Do posypania pietruszka, koper, kolendra. Ładnie, powolutku poszatkujemy i taki miks pójdzie na sam koniec, na sam koniuszek. Wtedy sobie to pięknie, moi drodzy, będziemy zajadali z takim miksem tych 3 smaków. Sporo dzisiaj aromatów, sporo dzisiaj ziół, ale gąska tego potrzebuje, szczególnie ta dzika gąska. Wierzcie mi. Wszystko to, co miało puścić soki puściło. To jest idealny moment do tego, żeby zalać wodą nasze gąski, żeby się spokojnie już dusiły. Ile będziemy dusić? Ano gdzieś tak. Zobaczymy, pogoda sprzyja. Myślę, że jakieś 1,5 godziny. A w tym czasie przejdę się do lasu, bo właśnie już jest ten, który jest w środku, czyli czosnek niedźwiedzi. A chciałem Wam się pochwalić, że z dalekiej północy przywiozłem zarówno do mojego ogrodnika, jak i też do lasu i chcę zobaczyć, czy ten w lesie też się przyjął w odpowiedni taki dla niego ekosystem. Przywiozłem taki czosnek niedźwiedzi i przekonajmy się, czy on aby tam jest. A gąski powolutku będą dochodziły. I będą mięciutkie, i będą soczyste, i będą po prostu picobello, pyszne. Zanim na wycieczkę zapomniałbym, przecież trzeba jeszcze posolić. Ależ to by było tyle dobrodziejstwa, a nie posolone. Oczywiście mógłbym to posolić na końcu, ale nie o to chodzi, bo użyję do tego tej soli. 2 garści soli do naszego wywaru. Zobaczcie, jak to się już pięknie robi. O! Dosyć. I będę tylko przekładał i przekładał. Nie robimy tak, że zalewamy je całe. Mówiłem, nie robimy rosołu, dusimy. Więc do duszenia, o właśnie, taki myk. I co chwilę będę przekładał. Sól nam się już pięknie roztopiła, więc będzie bosko. Dobra, czas na wycieczkę. Warto było 5 lat spędzić w szkole mundurowej w Technikum Leśnym w Goraju, bo nauczyłem się już paru rzeczy. No między innymi to, jakie siedlisko potrzebne jest do tego, żeby czosnek niedźwiedzi, który nie występuje tutaj w północnej Wielkopolsce, zasadzony, ostał się i ma się dobrze. Wzrósł. Co to się oznacza? To się oznacza, że jak go przywiozłem od mojego kolegi z ogrodnika z Podlasia, najpierw go, że tak powiem, zasadziłem u siebie w ogrodniku, potem cebulki przeniosłem tutaj do natury, więc wierzcie mi, dzisiaj jest go tyle, ile wsadziłem.
Ale za kilka lat tu będzie piękny łan czosnku niedźwiedziego. Uwielbia liściaste, ale takie z dostępem słońca siedliska, gdzie o właśnie to daje mu tą pożywkę do wzrostu. Były sobie gąski 3, zostały 2 w kotle. To się oznacza, że jedna już jest do degustacji. A te 2 zamienimy na jakieś fanty. Z sąsiadem albo z Bartkiem, który tutaj kręci ten film, możemy się na coś zamienić. Ale za darmo nie oddam, bo to przynosi pecha. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, najpierw Wam pokażę, jak pięknie gąska uduszona. A teraz czas na degustację. I wszyscy ci, którzy mówili, że nie warto robić dzikiej gęsi, to niech się przestaną szarogęsić, tylko skorzystają z tej receptury, a wierzcie mi, będziecie do niej wracali. Do zobaczenia. Smacznie było? Napiszcie proszę. Udostępniajcie, lajkujcie, bawcie się po prostu kuchnią, tak jak my się bawimy i ta pszczoła, która teraz odlatuje. Pa!